Dzisiaj bez zbędnego owijania w bawełnę sięgniemy dna, że tak powiem, a przynajmniej się postaramy. Jesteśmy w szerzej znanym obiekcie o nazwie Gipspot. Jest to najgłębszy basen w Europie, a podczas jego budowy i odbioru był to najgłębszy basen na świecie, także zapraszam na nurkowanie. Główna niecka basenowa ma imponujące wymiary, bo aż 20 na 20 na 20 metrów, więc naprawdę ogromne. Dodatkowo obiekt posiada 5-metrowe rozszerzenie umieszczone na zbiornikach przelewowych wokół, które kompensują zmiany objętości wody, gdy po prostu nurkowie wchodzą do basenu bądź z niego wychodzą. Bo przecież poziom wody nie może się zmieniać w zależności od liczby osób przebywających wewnątrz. Wchodzimy teraz do tuby, jednej z kolejnych niezależnych części tego obiektu, która umożliwia kontrolowane zejście na głębokość do 45 metrów głębokości. Na 25 metrach, czyli mniej więcej tam, gdzie zaczyna się wejście do tuby, osiągamy około 3,5 atmosfery, a na 45 metrach mamy już jej aż około 5,5 razy więcej niż na powierzchni. Dlatego wynurzenie odbywa się z prędkością nie większą niż 18 metrów na minutę, ale taka standardowa prędkość to jednak jest 10 metrów na minutę. Z tym, że musimy pamiętać również o postoju bezpieczeństwa. My wykonaliśmy go na końcu rury, na jej najwyższym punkcie, natomiast kolejny przystanek bezpieczeństwa odbędzie się w późniejszym etapie nurkowania na mniejszej głębokości. W tym obiekcie znajduje się również podwodna jaskinia, naprawdę ciekawą przestrzenią stworzoną przez inżynierów i poniekąd pewnie również artystów. Jak sami zobaczycie, jest tutaj również taka maska na ścianie, która oferuje nurkom unikalne wrażenia oraz emocje, ponieważ jest tu zupełnie inna atmosfera i takie delikatne światło, które tutaj wpada w bardzo małym stopniu, tworzy pewnego rodzaju nietypową atmosferę. Formacje skalne i korytarze zostały starannie odzorowane przy użyciu różnych technologii, co pozwala na uzyskanie efektu przypominającego dziką naturę, choć oczywiście do naturalnego efektu jeszcze wiele brakuje. Pojazd czterokołowy i tutaj możecie zgadywać w komentarzu, co to jest za samochód. Daję wam 5 sekund. Myślę, że większość osób zgadła. Jest to właśnie Fiat Seicento i ponoć poszukiwania trwały dosyć długo, ponieważ chcieli znaleźć taki samochód, który będzie w stanie idealnym tak naprawdę, żeby nie miał ani grama rdzy,
Warto również wspomnieć, że sam Deep Spot to miejsce wielu szkoleń nurkowych i doskonała przestrzeń szkoleniowa, zwłaszcza w pierwszych etapach rozpoczynania przygody ze nurkowaniem bądź freedivingiem, ponieważ z racji właśnie tych kontrolowanych warunków każdy tutaj może poczuć się dużo bezpieczniej. Deep Spot dysponuje również dedykowaną strefą szkoleniową, która obejmuje sale konferencyjne i przestrzenie do nauki tej teoretycznej, która jest równie ważna jak praktyka. A teoretyczne omawiania są zagadnienia związane z nurkowaniem, zasadami bezpieczeństwa, obsługą sprzętu oraz procedurami awaryjnymi, bo to właśnie z nimi najpierw musimy zapoznać się, zanim po raz pierwszy zejdziemy pod powierzchnię wody. Natomiast po części teoretycznej, jak na każdym szkoleniu nurkowym, uczestnicy mają możliwość natychmiastowego przetestowania zdobytej wiedzy w realistycznych warunkach basenu, zwłaszcza na tych pierwszych etapach nurkowania, gdzie jeszcze niektórzy mogą mieć jakieś obawy bądź lęki. To myślę, że jest to właśnie obiekt skierowany dla takich osób. No dobrze, w takim razie jak wrażenia po pierwszym nurkowaniu? Było super, jednym słowem. Oczywiście nie obyło się bez jakichś małych awarii drobnych, ale udało się temu zaradzić. Troszkę się wynurzyliśmy, każdy się już wtedy mógł przetkać, wyrównać ciśnienie. No i teraz planujemy drugie nurkowanie. No i postaramy się odwiedzić resztę atrakcji, które oferuje nam ten wspaniały obiekt, bo jest naprawdę super. Jest tu tak gorąco i duszno, normalnie jak na jakichś tropikach, także schodzimy na drugiego nurka. Może warto również wspomnieć o historii samego obiektu, ponieważ zaczyna się ona od tak naprawdę kluczowej dla tego miejsca rzeczy, czyli wyboru odpowiedniej lokalizacji. Nie jest ona losowa. Kluczowym kryteriem była dostępność do geotermalnej wody. W Szczonowie mamy wodę o temperaturze około 42 stopni Celsjusza, co umożliwia stworzenie naprawdę komfortowych warunków dla nurków. Jak sami widzicie, większość tutaj po prostu sobie pływa w samych spodenkach, bieliźnie i koszulce, bądź nawet i bez. Bo naprawdę woda jest bardzo komfortowa, nawet na samym dnie tego zbiornika. Dodatkowo korzystny rozkład geologiczny gruntów sprawił, że to miejsce idealnie wpasowało się do realizacji tak ambitnego projektu, a sam obiekt został zaprojektowany jako najgłębszy basen na świecie o imponującej głębokości 45 metrów i 45 cm oraz pojemności 9 milionów litrów wody. Ale niestety koledzy z Dubaju nie mogli odpuścić swoim ambicjom i to teraz oni dzierżą tytuł najgłębszego basena na świecie, a nasz rodzimy Deep Spot jest najgłębszy, ale w Europie, że też zaszczytne miejsce. Na dnie Deep Spotu znajduje się również łódź, która została celowo umieszczona jako atrakcja nurkowa,
I jest to faktycznie autentyczna jednostka, której wnętrze zachowuje historyczny charakter. Oczywiście jest w mocnym stopniu wybebeszona, a w zasadzie w całości, ale została odpowiednio właśnie zabezpieczona w tym celu i przygotowana do eksploracji przez nurków. Ważną częścią tego obiektu jest również możliwość i zainteresowanie freediverów, ponieważ jest to kolejna atrakcja, którą cieszy się ten obiekt. Zainteresowanie, jak sami widzicie, również jest dosyć spore. Cały czas tutaj ktoś nam śmiga na po prostu bezdechu. Freediving w Gipspocie to naprawdę idealna propozycja dla osób pragnących poczuć prawdziwą wolność pod wodą, a na pewno, żeby ją podszkolić i żeby później wykorzystać te umiejętności w kontrolowany sposób w wodach otwartych, bo myślę, że to one mimo wszystko dają najwięcej tego szczęścia i takiej nutki przygody, ale właśnie jako taki obiekt sportowo ćwiczebny, no to jest petarda. Stały dopływ wody w tym zbiorniku dostarczają pompy, które przepompowują wodę z oszałamiającą prędkością około pół metra sześciennego na sekundę, czyli jest to naprawdę ogromna ilość wody, jak na tak krótki czas. A system posiada 3 ujęcia ssące wodę, co gwarantuje stały i dynamiczny przepływ w każdym momencie. Cała konstrukcja, można powiedzieć, że składa się z 4 niezależnych systemów konstrukcyjnych i jest nimi basen jako serce obiektu, czyli właśnie wcześniej wspomniany sześcian o długości 20 metrów, tuba, która umożliwia bezpieczne zejście na 45 metrów, budynek socjalny otaczający całą konstrukcję oraz pomieszczenia uzupełniające oraz unikatową klatkę, most, tunel, jak zwał tak zwał, z 20-metrowym oknem wokół, która umożliwia naszym znajomym bądź bliskim nienurkującym również zaznać pewnego rodzaju atrakcji i po prostu, żeby mogli nas obejrzeć. Sam tunel wykorzystuje bardzo innowacyjne rozwiązanie i dosyć nietypowe materiały, ponieważ jest to szyba, tafla wykonana z akrylu o grubości około 11 cm i głównym jakby założeniem tego tunelu było to, aby na pewną wysokość składał się on z płaskich elementów, żeby nie zakrzywiać przestrzeni wokół, jak to ma miejsce w górnej jego części. Całkowity czas nurkowania to około 50 minut z zejściem na najgłębszą możliwą głębokość, czyli lekko ponad 45 metrów. Dobra, tak naprawdę to teraz możemy się tutaj w blasku słonecznym, trochę razi, pożegnać.
Myślę, że czegoś dowiedzieliście się z tego materiału, bo nurki były naprawdę super. Prawdopodobnie tutaj wam wkleiłem jeszcze kilka ciekawostek. Fryzura to po prostu pierwsza klasa. Ale no, 2 super nurkowania, naprawdę zwiedzony cały obiekt. Myślę, że każda osoba nurkująca powinna tutaj przyjechać, bo jest to warte swoich pieniędzy i czas spędzony tutaj jest naprawdę super. Także pozdro, siema, cześć.